Dziś pokażę Wam postsowieckie więzienie o podwyższonym rygorze, dziewicze bagna w Lachema National Park oraz wybierzemy się na jednodniową wycieczkę do Helsinek. Zapraszam. A teraz zabieram Was na wycieczkę poza Tallin, do kamieniołomu Rummu, gdzie dawniej znajdowało się więzienie o podwyższonym rygorze. Po drodze zobaczymy, jak wygląda Estonia poza stolicą. Muszę przyznać, że sam Tallin mocno mnie pozytywnie zaskoczył, jako całkiem nowoczesne i zamożne miasto. Po mieście jeżdżą nowoczesne tramwaje, bilety na komunikację miejską można kupić po prostu zbliżając kartę do czytnika. Niestety nie są one tanie, kosztują 2 euro za przejazd, co biorąc pod uwagę wielkość tego miasta wydają się dość wysoką ceną. Droga do kamieniołomu Rummu to około 45 km. Jej przejazd zajmuje około 45 minut. Jak widzicie, drogi są tu bardzo wygodne i nie ma zbyt wielkiego ruchu. Rummu to jedno z najbardziej niezwykłych i fotogenicznych opuszczonych więzień w Europie. Początki kompleksu sięgają lat 1937-1938, gdy uruchomiono więzienie oraz kamieniołom wapienia. Przybywający tu więźniowie byli wykorzystywani jako siła robocza przy wydobyciu kamienia. W czasach Związku Radzieckiego miejsce funkcjonowało bardziej jako obóz pracy niż klasyczne więzienie. Przez dziesięciolecia trafiali tu przede wszystkim skazani za poważne przestępstwa kryminalne, recydywiści, więźniowie odbywający wieloletnie wyroki oraz osoby skierowane do ciężkiej pracy fizycznej w kamieniołomie i zakładach produkcyjnych. Codziennie setki osadzonych wydobywały i obrabiały wapień. Gdy złoża zaczęły się wyczerpywać, część więźniów skierowano do zakładów obróbki drewna i metalu. W latach 90. Rummu uchodziło za jedno z najtwardszych więzień w Estonii. Podobno panowały tam bardzo surowe warunki. Więzienie Rummu formalnie zostało zamknięte z końcem grudnia 2012 roku. Tuż przed zamknięciem przebywało tu około 1500 osadzonych. Więźniów przeniesiono do nowocześniejszych zakładów karnych w innych częściach Estonii. Ciekawostką jest, że sama miejscowość Rummu liczy dziś niewiele ponad 1000 mieszkańców, więc przez wiele lat więzienie było de facto największym pracodawcą i najważniejszym obiektem w okolicy. Dlaczego dziś więzienie jest zalane? Kamieniołom był stale osuszany przez system pomp. Po odzyskaniu przez Estonię niepodległości oraz stopniowym wygaszaniu działalności przemysłowej pompy przestano wykorzystywać. Woda gruntowa zaczęła bardzo szybko zalewać wyrobisko. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu powstało jezioro, które pochłonęło budynki techniczne, maszyny, drogi i część infrastruktury związanej z więzieniem. Dziś pod wodą można zobaczyć fundamenty budynków, zatopione ogrodzenia, elementy maszyn górniczych oraz stare drzewa, które znalazły się pod powierzchnią jeziora. Stąd też miejsce to często nazywane jest podwodnym więzieniem. Obecnie to jedno z najpopularniejszych miejsc do nurkowania w Estonii. Zobaczcie, tutaj mamy stare więzienie połączone z kamieniołomem, ale tu mamy takie
luksusowe domki kontenerowe, które można wynająć. Wyglądają elegancko. Jedziemy teraz do Lachemaa National Park. Lachemaa National Park to jedno z najciekawszych miejsc w Estonii. Znajduje się około 70 km na wschód od Talina i jest największym oraz najstarszym parkiem narodowym w kraju. Co ciekawe, był również pierwszym parkiem narodowym utworzonym na terenie całego Związku Radzieckiego. Powstał w 1971 roku. Słowo Lachemaa można przetłumaczyć jako ziemia zatok. Nazwa pochodzi od 4 dużych zatok oraz 4 półwyspów wciskających się w Zatokę Fińską. Estończycy często mówią, że jeśli masz zobaczyć tylko jeden park narodowy w kraju, to wybierz Lachemaa. Znajdziesz tu niemal wszystkie typowe krajobrazy Estonii. Bagna, lasy, wybrzeża, głazy narzutowe, rzeki, wodospady i tradycyjne wioski rybackie. Najbardziej znaną atrakcją parku jest drewniana kładka przez torfowisko Wiru. Spacer nią prowadzi przez krajobraz pełen małych jeziorek, mchów i karłowatych sosen. To jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w Estonii. W lasach Lachemaa żyją łosie, dziki, wilki, rysie, a nawet niedźwiedzie brunatne. Ale mieszka tutaj również ponad 3000 ludzi. To nietypowe jak na park narodowy, ale na jego terenie znajduje się ponad 70 wiosek, a lokalne społeczności nadal prowadzą tradycyjny sposób życia. Moja muza. A to fura, którą przebierzamy stepy akermańskie tutejsze. A tu widzicie wodospad Jagala. Jest to najszerszy naturalny wodospad Estonii. Powstał na skraju wapiennego klifu zwanego bałtyckim Klintem, ciągnącym się przez północną Estonię. O 6:50 ruszamy na prom do Helsinek. Pomiędzy Tallinem a Helsinkami kursują kilka razy dziennie promy pasażerskie. Rejs trwa około 2 godzin i jest jednym z najpopularniejszych połączeń morskich w Europie. Promy są wygodne, są tu restauracje, sklepy i bary, a sama podróż przebiega całkiem komfortowo. Finlandia liczy około 5,5 miliona mieszkańców. Jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów Europy. Gęstość zaludnienia w Finlandii to zaledwie 18 mieszkańców na kilometr kwadratowy, gdzie w Polsce jest to około 120 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Największa część ludności mieszka na południu kraju, zwłaszcza wokół Helsinek. Północna część kraju, czyli Laponia, jest bardzo słabo zaludniona. Z portu do centrum Helsinek można dostać się tramwajem linii numer 7. Bilety można kupić w automacie. Jednorazowy bilet kosztuje 3,20 €. Helsinki zostały założone w 1550 roku przez szwedzkiego króla Gustawa I Wazę. Miasto miało stać się konkurencją dla ówczesnego Rewla, czyli dzisiejszego Tallina, który dominował w handlu na Bałtyku. Początkowo Helsinki były niewielkim portem handlowym i przez ponad 200 lat pozostawały raczej prowincjonalnym miasteczkiem. Pierwsza lokalizacja miasta znajdowała się przy ujściu rzeki Vantaa,
a dopiero w 1640 roku przeniesiono je bliżej obecnego centrum, aby poprawić dostęp do morza. Po wojnie szwedzko-rosyjskiej w latach 1808-1809 Finlandia została przyłączona do Imperium Rosyjskiego. W 1812 roku car Aleksander I podjął decyzję o przeniesieniu stolicy Finlandii z Turku do Helsinek. Powód był prosty: Helsinki znajdowały się bliżej Petersburga i dalej od wpływów szwedzkich. Z małego miasta liczącego kilka tysięcy mieszkańców, Helsinki zaczęły zmieniać się w nowoczesną stolicę. W 1917 roku Finlandia ogłosiła niepodległość od Rosji. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował lokalnych rybek. Wyśmienita. Chwilę wchodzimy na prom podniebny pod nazwą Diabelski Młyn, fiński Diabelski Młyn. Pałac Prezydencki, Market Square, proszę Państwa, tu jest Market Square i taka zatoczka. Tu jakiś chyba hotel. Tu Państwo się są wystraszeni, nie wiedzą co się dzieje, zatrzymaliśmy się, kurczę. O, zobaczcie, tutaj też jest na dachu knajpka, a tam baseny z tyłu, ale bajera. Helsinki rozciągają się na ponad 300 wyspach i półwyspach, dlatego w mieście jest mnóstwo mostów, marin i promów. Pyszna zupa łososiowa z koperkiem, marchewką, ziemniaczkami, dużą ilością śmietany i dużą ilością soli. Niam, niam. Tu mamy niezłe foczki. Jak widzicie, podczas naszego krótkiego pobytu w Finlandii udało nam się spotkać niedźwiedzia, łosia i renifera. A teraz porywam Was na wycieczkę autobusem hop-on, hop-off po Helsinkach. Wycieczka nie należy do najtańszych, gdyż kosztuje 36 euro, ale za to na trasie macie 19 przystanków przy najważniejszych atrakcjach miasta, gdzie możecie wsiadać i wysiadać dowolną ilość razy. Dworzec główny w Helsinkach to jedna z największych atrakcji architektonicznych miasta i jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w całej Finlandii. Budynek wykonano głównie z fińskiego czerwonego granitu. Charakterystycznym symbolem są 4 kamienne postacie trzymające kule, latarnie przy głównym wejściu. Ale tu ładnie. Jest takie, proszę Państwa, Paseo Marittimo. A sobie spacerować wzdłuż morza. Co jakiś czas usiąść na ławeczce, oglądać sobie mewy, przepływające stateczki, jakieś takie molo. Bardzo przyjemnie tu jest. Zrobiło się ciepło, więc pan kierowca otworzył dach. Jedziemy teraz kabrioletem, proszę Państwa, i oglądamy sobie fasady domów, kamienic nadmorskich. Tak otóż wyglądają takie domy z wykuszami. Proszę Państwa, duży wycieczkowiec bałtycki, który prawdopodobnie płynie do Rotterdamu. Przed nami widać też dzielnicę Eira, która jest częściowo starym miastem, a częściowo nowymi budynkami mieszkalnymi.
Dobra, wbijamy teraz na market coś zjeść. Weszliśmy do czegoś w rodzaju food hallu. Tutaj można zjeść kanapeczki z łososiem. Tutaj na przykład takie bułeczki z cynamonem, z cukrem, z makiem. Państwo sobie siedzą, jedzą, piją kawę. Finlandia zdaje się, że specjalizuje się w kanapkach. Są też pamiątki, elementy muminkowe. Jeśli chodzi o pogodę w Helsinkach, to zimy są tu bardzo ciemne. Słońce pojawia się wtedy często tylko na 1 do 2 godzin, a temperatury oscylują wokół 0 stopni. W lecie jest natomiast odwrotnie. Dni są bardzo długie. W czerwcu słońce może występować nawet przez 18 do 19 godzin na dobę, a temperatury wynoszą pomiędzy 18 a 25 stopni Celsjusza. Płyniemy teraz na wyspę Suomenlinna, gdzie znajduje się twierdza wybudowana w XVIII wieku przez Szwedów, gdy Finlandia była częścią Szwecji. Miała ona chronić Finlandię przed Rosją, dzięki niej znaczenie Helsinek zaczęło rosnąć. Sama nazwa Suomenlinna oznacza fińską twierdzę. Dziś Suomenlinna to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji Finlandii. Co roku przyjeżdża tu ponad 1 milion turystów, którzy zwiedzają fortyfikacje, tunele, bastiony, muzea i malownicze nabrzeża. Na wyspie mieszka około 800 mieszkańców. Znajdują się tu normalne domy, szkoła, biblioteka, poczta oraz niewielkie sklepy. A tutaj spostrzegawcza teściowa zauważyła, że drzewa mają dopiero pąki. Na wyspę Suomenlinne można dostać się promem z centrum Helsinek. Przeprawa trwa około 15 minut, promy pływają co kilkanaście minut. Na wyspie warto spędzić od 2 do 3 godzin, jeśli chcecie ją szybko zwiedzić, ale warto też wybrać się tam na cały dzień, gdyż jest tam gdzie pospacerować i jest kilka małych plaż.
Okręt podwodny Vesico to jedna z największych atrakcji wyspy. Co ciekawe, konstrukcja Vesico była prototypem, na podstawie którego później powstały niemieckie U-boty typu drugiego. Dobra, opuszczamy powoli wysepkę, ciśniemy na prom. Kończymy powoli nasz wypad do Tallina. Zaraz będziemy jechali na lotnisko. Muszę przyznać, że Tallin, Estonia, Helsinki świetne miejsce na taki city break przedłużony troszeczkę. Bardzo ciekawy kraj, dużo ciekawych miejsc do zobaczenia, także polecam.